Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się strojeniem tunera Sony. Dokładnie, tak jak lektor zapowiedział. Tuner Sony STS505ES. Tuner z nowszej linii cierpi na rozstrojenie. 97,3 odbiera w stereo niby, ale z generatora zapodawane 97,2 MHz, czyli mamy o 100 kHz rozjechany detektor zera. Poza tym tutaj widzę bed piksele, można nazwać, czyli nie wyświetla wszystkich pikseli. Zobaczymy, czy to tylko jakieś zimne luty na lampie. Co więcej, zgłaszał właściciel, to niekontaktujące przełączniki. Zobaczcie, włączyłem przełącznik anteny, a załączył się tłumik. Teraz zadziałała antena, teraz znowu tłumik zadziałał. Poza tym przy wyborze niektórych, chyba 4, któraś tutaj mi nie łączyła. 8, czyli w C7 skakuje 8, jak widzieliście. Czasami biorę 1, 2, któreś tutaj nam nie łączyły, czyli są one uszkodzone lub zabrudzone. 9 nie wskoczyła, wskoczyło 0, czyli błędnie odczytuje. No i co? Rozstrojenie, wyczyszczenie przełączników lub ich wymiana to cel na dzisiaj, czyli proza życia. Zajrzyjmy tylko jeszcze do środka. Zobaczcie na model. Chyba tego modelu nie miałem. Zasilacz, głowica i wejście. Zobaczcie, głowica jest takiej wielkości, wykonana już w SMD. Bardzo mała. Mitsumi. Głowica firmy Mitsumi. Pętla PLL. Tutaj obwody AM. Detektor pośrednia częstotliwość. Mamy niebieskie filtry, czyli bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość. Wyłączę sobie z prądu. Stereo dekoder, detektor RDS-u, dekoder RDS-u. No i tyle. Także troszkę hula wiatr już tutaj, zobaczcie. Tuner z nowszej linii, więc miniaturyzacja już wkroczyła. Tyle tytułem wstępu. Zabieram się za strojenie, za wyczyszczenie panelu przedniego, wymianę switchy, które nie są już uszkodzone, poprawę zimnych lutów. To moje zadanie na dziś. Także do boju. No i pierwszy etap działania zakończony. 0 detektora, 97,2. 97,2 się zatrzymuje i oto wyniki pomiarów. 300 kanał lewy, 300 kanał prawy, 67 dB SNR, więc bardzo fajnie. Zestroiłem również stereodekoder, pociągnąłem trochę czułość. Kanał lewy w tym momencie, prawy 2 dB przesłuchu, kanał prawy w tym momencie 7 dB przesłuchu, kanał lewy. Jest tu troszeczkę okrojony, jeśli chodzi o stereodekoder, ponieważ regulacja stereodekodera jest jednym potencjometrem, więc jak będzie nam w jednym, czy będzie w drugim, więc jakiś kompromis trzeba uzyskać, a było ponad 15 dB przesłuchu, więc jest poprawa. Czułość stereo minus 80 dBm, tak, minus 80 dBm, jeszcze ponad 40 dB, więc jedziemy sobie minus 83, minus 83, minus 84 w tym momencie dBm, więc czułość na poziomie około 12 mikrowoltów, taka jaka powinna być. No to co? To teraz czas zabrać się za panel przedni, wyczyszczenie przełączników lub ich wymiana i zobaczymy, czy się uda te wymarłe piksele uruchomić. I panel mamy już rozebrany. Trochę nie lubię tego robić, ponieważ trzeba zdjąć tą osłonę aluminiową, która jest klejona. No ale jakoś się udało i teraz czas na wymianę tych switchy. Przy okazji znalazłem tutaj zimny lód na lampie wyświetlacza. Chyba tutaj. Zobaczymy, czy złapie zooma. Być może to jest przyczyna nieświecenia pełnego wyświetlacza. Także w tym momencie czyścimy switche, poprawimy luty i zobaczymy. Panel przedni już zregenerowany, wyświetlacz naprawiony, wszystkie piksele świecą, przełączniki bardzo dobrze przełączają, jeszcze płyta główna wyciągnięta
Nie można zapomnieć o poprawie niektórych lutów tutaj, no i przejrzeniu całej płyty. No i płyta wymontowana, dobrze, że ją przejrzałem. Sprawdzam kondensatory i główny kondensator zasilania 2200 mikrofaradów. Zostało mu jedynie 1581, więc duża utrata pojemności, 1/3 praktycznie. Czyli go zmieniam, zobaczę jeszcze jak reszta kondensatorów i będzie można już składać. Także dobrze, warto zajrzeć również pod spód płyty, przelutować luty, sprawdzić kondensatory. A to nowa zabawka, prosto od przyjaciół. Bardzo fajny, kolorowy wyświetlacz. Szybki pomiar dość, bo to duża pojemność. Z budowanym akumulatorem, także fajny, wygodny w użyciu. I tuner już gotowy. Zobaczmy sobie, wszystkie przełączniki działają bez problemu, przełączają. Tutaj również jest wszystko ok. Tutaj wyciszanie, muting. Co mamy tu włączone? Zaraz, właśnie. FM mode damy tak. Oczywiście jest stereo. Stereo jest teraz. Tak. 97,2 z generatora. 97,2 na tunerze. I zobaczmy wyniki pomiarów. I wyniki pomiarów. 300 kanał lewy, 300 kanał prawy, 68 SNR. Po wymianie elektrolitów w zasilaczu lepsze wyniki lekko lepsze wyniki i tutaj mamy 0 detektora, bliskie 0. Jak widać na wyświetlaczu już nie ma martwych pikseli, więc wszystko jest ok. Uważam, że tuner może wracać. No i tuner już zrobiony, przetestowany. Jedna rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić. Zobaczcie, wyszukuję i zobaczcie, przerzuca mi na dolne pasmo. Byłem zdziwiony, że ten tuner pracuje równolegle na dwóch pasmach, na dolnym tak zwanym starym, jak i na górnym. Myślałem, że coś się tu pokićkało mu, ale przejrzałem internet i były takie wersje przejściowe. Leci mi dolne pasmo, co fajnie, co ważne zauważenia, to dolne pasmo jest sprawne. Ja na generatorze, gdy sobie tutaj dałem częstotliwość, zatrzymuje się, więc wszystko działa jak należy się. Tuner jest bardzo czuły, łapie stacje bardzo słabe, często zaszumione, na nich się zatrzymuje, ale to nie jest jego wina, taki jest bardzo czuły, a w eterze mamy teraz trochę śmietnika. Radzę wyszukiwać w trybie muting, który tam nam wycina troszkę tych śmieci. Tryb narrow również jest tutaj pomocny. Dlaczego tak się dzieje? To wytłumaczenie leży tutaj. Zobaczcie, mamy 3 filtry niebieskie, filtry GDT, tak zwane, które mają zapewnić maksymalną jakość odbioru. I są to filtry o szerokości 250 kHz przepustowości pasma. Czyli biorąc pod uwagę, że niektóre stacje są odległe od siebie nawet o 100 kHz, więc ten tuner w trybie wide, czyli w trybie szerokim, potrafi po prostu zatrzymać nam się na śmieciach, bo od dwóch stacji oddalonych nawet od siebie o 200 kHz, a czasami o 100 kHz, ten tuner w trybie wide po prostu je traktuje jako jeden sygnał. I taką sytuację mamy. Zobaczcie, spróbuję tutaj coś Wam zademonstrować. No tu działa to jeszcze poprawnie. I zobaczcie, Słowacja, bardzo słaby sygnał, a on łapie w stereo bez problemu. No, o! I tu zatrzymał nam się na jakimś śmieciu. Jest stereo, dekoduje. Można by powiedzieć, że coś z tunerem jest nie tak, ale zobaczcie. Damy tryb narrow. I w tym momencie przeskakuje ten śmietnik, a w trybie wide zatrzymuje się. Bo jak widzicie, mamy stacje odległe od siebie o 200 kHz, czyli blisko siebie, i w trybie szerokim, gdzie ta przepustowość tych filtrów jest 250 kHz, no po prostu te stacje zazębiają się na siebie, ich sygnały zachodzą i tuner traktuje, że tu mamy jakiś sygnał. Jeszcze raz. Zatrzymał się, zatrzymuje się w trybie narrow,
jest w stanie wyodrębnić te dwie stacje. No to tyle. Tuner gotowy, można zakręcać obudowę. RDS działa, stereo zatrzymuje się poprawnie. Jeszcze sprawdźmy sobie, tutaj miałem tutaj mam stacje te słowackie, zobaczymy czy on mnie znajdzie. Sygnał z generatora na antenie A. Dobrze, antena B to jest antena zewnętrzna, którą podpiąłem. Stacja słowacka Regina S. I druga stacja również słowacka, RDS zdekodował. Zaraz powinno wskoczyć. Nie, ma problem ze zdekodowaniem RDS-u w trybie Narrow. W trybie Narrow niestety. Ale no tu stację słowacką łapię. Jeszcze tu mam też dwie stacje silne odległe od siebie. Ale nie, tu w trybie White dekoduję poprawnie. To wszystko. Dzięki, pozdrawiam. Taki ciekawy pierwszy raz przypadek mi się trafił z tunerem, który ma dwa pasma równolegle, niezależne od siebie i poprawnie działające. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.